Witam serdecznie, z tej strony Rita. Kochani, wiosna tuż i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przywitać ją takim kolorowym, wiosennym ciastem szpinakowym z galaretką. Zanim zaczniemy, zachęcam nowych widzów do subskrypcji mojego kanału, to będziecie na bieżąco z nowymi, pysznymi przepisami. Zapraszam do oglądania. Składniki i przepis znajdziecie też na moim blogu. Link do bloga podaję na dole pod filmikiem. Krok pierwszy. Ciasto. 150 g szpinaku bez łodyżek blendujemy z olejem roślinnym. Oleju wlewamy troszkę, tak około 30-50 ml. Do misy miksera przekładamy 3 jajka, najlepiej rozmiaru L. Wsypujemy 1 szklankę cukru. Miksujemy do powstania jasnej i puszystej konsystencji. Wlewamy 3/4 szklanki oleju roślinnego. Wlewamy go pomału, tak zwanym ciurkiem. Wsypujemy 2 szklanki mąki krupczatki. Zamiast krupczatki możecie też użyć zwykłej mąki pszennej. Dodajemy 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia. A na koniec dodajemy rozdrobniony szpinak. Miksujemy krótko do połączenia składników. Ciasto przelewamy do foremki o wymiarach 23 na 33 cm, wyłożonej papierem do pieczenia, tylko na dnie. Wyrównujemy powierzchnią. Stukamy foremką o blat stołu, aby pozbyć się nadmiernych pęcherzyków powietrza. I wstawiamy do nagrzanego piekarnika, pieczemy w funkcji góra-dół w 180 stopniach Celsjusza przez około 40 minut. Po upieczeniu pozostawiamy do ostygnięcia, po czym ścinamy przyrumienioną górę ciasta. Bardzo dobrze sprawdzi się tutaj taki nóż z drobnymi ząbkami. Odciętą górę radziłabym pokruszyć i zostawić na boku, bo może Wam się przydać do przyozdobienia góry ciasta. Ja tego nie zrobiłam, a szkoda. A dlaczego? Zobaczycie w dalszej części filmiku. Krok drugi. Galaretki. 4 galaretki o różnych kolorach rozpuszczamy w gorącej wodzie. Każda galaretka ma 75 g. I każdą z galaretek rozpuszczamy w 300 ml gorącej wody. Gdy rozpuścimy galaretki, pozostawiamy je do wystudzenia i wstawiamy do lodówki, żeby stężały. Dobrze stężałe galaretki kroimy na małe kawałki. A i taka moja rada, żeby wyciągnąć galaretki z salaterek, zamoczyłam je na chwilę w misce z gorącą wodą. Tylko za długo nie trzymajcie w tej gorącej wodzie, bo galaretki zaczną się rozpuszczać. Wystarczy tak około 8 sekund. Pokrojone galaretki mieszamy ze sobą i odstawiamy.
Mieszamy energicznie, bo masa zaczyna szybko tężyć. Przekładamy na ciasto, uciskając i wygładzając. Na górę wykładamy krem, który wcześniej odłożyliśmy i wyrównujemy. Za pomocą grzebienia cukierniczego robimy wzorek. Ciasto przykrywamy folią spożywczą i wstawiamy do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej, żeby zostawić na noc w lodówce. I teraz tak, ja moje ciasto na drugi dzień posypałam słodkim kakao, ale możecie udekorować je sobie tą pokruszoną, odciętą górą ciasta. Ja tej odciętej góry ciasta nie zostawiłam sobie, a że chciałam mieć górną dekorację zieloną, to posypałam ciasto zieloną herbatą matcha. I nie róbcie tego, było ohydne. Tak więc co się nadmuchałam, co się naskrobałam, żeby to ściągnąć z tego ciasta, to moje. W końcu, gdy udało mi się pozbyć tej herbaty matcha, posypałam słodkim kakao i udekorowałam kolorowymi groszkami. I tu też taka śmieszna historia była, bo jak byłam w hurtowni spożywczej, to zobaczyłam te groszki właśnie i pomyślałam sobie, ej, że to fajne są cukierki i będą idealnie pasować do mojego ciasta. Ale okazało się, że to są gumy. No nic, syn był bardzo zadowolony. Tyle gum. Dziękuję za oglądanie. Na koniec przypominam o lajkach. A kto dotarł do końca filmiku, niech napisze w komentarzu wiosna. Zobaczę, ilu z Was dotarło do końca filmu. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!